Witam Państwa serdecznie. Kontynuując nasze kompendium wiedzy o elektrozaworach, w tym filmie pokażemy Państwu, jak dokonać diagnostyki naszego zaworu, pokażemy najczęstsze przyczyny usterek elektrozaworów, pokażemy, jak krok po kroku wymienić membranę w elektrozaworze membranowym oraz powiemy, co zrobić, aby wydłużyć żywotność naszych zaworów, żeby działały bezproblemowo przez lata. Do wykonania diagnostyki naszego elektrozaworu potrzebujemy następujących narzędzi. Śrubokręcik do odkręcenia wtyczki, klucz płaski do odkręcenia trzpienia, w którym znajduje się suwak, i klucze imbusowe do odkręcenia korpusu. Diagnostykę rozpoczynamy od zdjęcia napięcia zasilającego. W tym celu odkręcamy wtyczkę, zdejmujemy ją z cewki. Pamiętamy o tym, że pomiędzy cewką a wtyczką znajduje się też taka gumowa podkładka. To też możemy sobie ściągnąć. Pamiętamy, żeby tego elementu nie zgubić. Następnie musimy zdjąć cewkę. Ja tutaj już sobie poluzowałem taki klips mocujący tę cewkę. Normalnie to się ściąga. Występują też wersje ze śrubą mocującą. W innych seriach zaworów RQE po prostu odkręcamy i zdejmujemy cewkę z trzpienia elektrozaworu. Następnie zdejmujemy cewkę i mamy tak naprawdę dostęp do naszego elektrozaworu. Odkręcamy śruby mocujące górną część korpusu elektrozaworu. Odkładamy je gdzieś na bok, żeby nie zgubić. I tutaj możemy już powoli trochę uważać, bo pomiędzy korpusem a membraną znajduje się sprężyna, która teraz już widać i czuć, że unosi nam górną część korpusu. Zdejmujemy górną część korpusu i mamy naszą sprężynkę. Sprężyny w elektrozaworach wykonane są ze stali nierdzewnej, ale zawsze warto sprawdzić, czy gdzieś ta sprężyna nam nie pękła, czy nie uległa jakiemuś zniszczeniu. Ta sprężyna tak naprawdę odpowiada za dociskanie membrany do swojego gniazda. Tu ma też swoje miejsce w korpusie. No i to, co widzimy teraz, ten czarny gumowy element z metalowym pierścieniem, to jest nasza membrana. Musimy sprawdzić, czy membrana nie uległa zniszczeniu, czy w żadnym miejscu membrana nam nie pękła, czy nie zrobiła się jakaś dziurka, ale też musimy zobaczyć, czy membrana dobrze współpracowała z naszym medium. Jeżeli na przykład membrana z EPDM-u współpracowała z olejem, może nam spuchnąć. W kontakcie z niektórymi mediami membrana potrafi nam zesztywnieć i stwardnieć. Musimy ją ocenić wizualnie, czy wszystko jest ok. Dalej widzimy w membranie takie otworki. Ten jeden otworek odpowiedzialny jest za to, że medium wpływające tutaj od tej strony wejścia elektrozaworu przepływa przez ten otwór i gromadzi się nad membraną. I tak wytworzone ciśnienie razem we współpracy ze sprężyną dociska nam membranę do gniazda elektrozaworu. Ten otworek tutaj, który mamy, musi być umieszczony nad otworem w korpusie i to jest taki otwór służący do upuszczenia ciśnienia z nad membrany. W momencie, kiedy podamy napięcie na cewkę, uniesie nam się tłoczek, tu będziemy mieli przelot przez ten otwór, ciśnienie zacznie ulatywać i medium zacznie przelatywać na wyjście elektrozaworu. Siłą rzeczy ciśnienie pod membraną będzie wyższe niż to nad. Membrana uniesie się do góry, elektrozawór nam się otworzy. Czyli sprawdzamy drożność tych otworów. Czy jeden i drugi jest drożny. Dalej to, co musimy sprawdzić, to czy gniazdo elektrozaworu nie jest zabrudzone, czy tutaj nie podszedł nam jakiś paproszek. Bo jeżeli coś tutaj się osiądzie, membrana nie do końca się zamknie, elektrozawór będzie nam przepuszczał, tak prawdę mówiąc. Dalej sprawdzamy kanały od właśnie tej średnicy tego otworu wyrównawczego. Czy tutaj mamy wszystko drożne, czy od tej strony nic nam się nie zabrudziło, bo to jest bardzo ważny element w naszym elektrozaworze. Przy okazji widzimy, jak zbudowany jest elektrozawór w środku. Widać, że medium wchodzi od tej strony i musi wylecieć nam z drugiej strony. Dlatego każdy elektrozawór membranowy jest elektrozaworem jednokierunkowym. Oznaczenie kierunku przepływu za każdym razem wybite jest na korpusie elektrozaworu i w ten sposób musimy elektrozawór podłączyć. Jeżeli sprawdziliśmy tę część, dolną część korpusu, membranę, czyli wszystko jest ok, musimy jeszcze sprawdzić tłok.
Zdejmujemy taką podkładkę sprężynującą, która powinna znajdować się pomiędzy cewką a dołem, bazą naszego tłoczka. Odkręcamy za pomocą klucza płaskiego. I tu też musimy uważać, bo tłoczek znajduje się na sprężynie. Sprawdzamy przede wszystkim, czy tłok nam się gdzieś nie zaciął, czy nie dostały się od tej strony żadne zabrudzenia. Jeżeli coś tu jest, możemy sobie to wyczyścić cały tłok. Tak jak w przypadku poprzedniej sprężyny sprawdzamy, czy tutaj nic się nam nie wydarzyło, czy uszczelnienie, które jest tutaj na tłoczku, to jest materiał uszczelnienia taki sam jak membrana. Jeżeli mielibyśmy membranę z witonu, to tutaj również będzie witonowe uszczelnienie. Czy tu nam się nic nie dostało, czy tu nam ta membranka nie pękła. W razie czego możemy wymienić tłoczek. W zaworach serii RQE membrany dostępne są jako części zamienne, a w niektórych zaworach, np. w ACL-ach, tłoczek i cały suwaczek również jest dostępny jako części zamienne. Jeżeli to wszystko sprawdzimy, możemy skręcić tłok. Tutaj jeszcze uważamy na to uszczelnienie. Tu jest O-ring, sprawdzamy, czy z nim jest wszystko ok. Jeżeli by nam pękł, czy ten, to się rzadko zdarza, ale może, musimy go wymienić. Skręcamy elektrozawór. Teraz ważna sprawa. Membranę musimy wstawić w odpowiedni sposób. Jeżeli wsadzimy ją tak, jest duża szansa, że elektrozawór nam nie zadziała. W odpowiedni sposób wkładamy membranę, tak aby ta wypustka pasowała nam w odpowiedni otwór, w odpowiednie wycięcie na korpusie. Montujemy sprężynę, o tym nie możemy zapomnieć i przystępujemy do skręcenia elektrozaworu. Elektrozaworek skręcony, dociągamy śruby z czuciem. I po skręceniu korpusu przystępujemy do montażu cewki. Jeżeli cewka ma pełen przelot, tak jak w przypadku zaworów RQS, możemy ją zamontować albo w ten sposób, albo odwrotnie. Wszystko zależy od tego, w którą stronę chcemy mieć wyjście do przewodów. Jeżeli chcemy, żeby przewody wychodziły do góry, montujemy cewkę tak. Jeżeli chcemy, żeby przewody szły do dołu, montujemy ją w ten sposób. Zdarzają się cewki, które nie mają pełnego przelotu, wtedy tutaj średnica z góry będzie troszeczkę mniejsza i nie będziemy w stanie założyć cewki odwrotnie. Jeżeli nie wiemy, czy cewka będzie nam pasowała do elektrozaworu, to łatwo to czasami sprawdzić. Jeżeli zamontujemy za dużą cewkę, to wtedy nie wytworzy się na tyle duża siła, żeby dźwignąć tłoczek. Cewki z mniejszym otworem siłą rzeczy nie wsadzimy na elektrozawór. Pamiętamy o podkładce sprężynującej. Montujemy podkładkę. Montujemy cewkę. Cewkę musimy przymocować za pomocą zawleczki bądź nakrętki, jak w poprzednio pokazywanym zaworze. Podkładka czy gumowa uszczelka. Nakładamy wtyczkę, przykręcamy wtyczkę i tak naprawdę dokonaliśmy serwisu, przeczyszczenia i wymiany membrany w elektrozaworze membranowym. Mam nadzieję, że informacje zawarte w dzisiejszym filmie przybliżyły Państwu proces diagnostyki i naprawy elektrozaworów. Pamiętajmy, żeby za naprawę zabierały się wykwalifikowane osoby. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu z ekipą pneumatico.pl. Ja serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, cześć.